Smartwatch za około 250 zł? Czy to ma sens? Co dostaniemy za tę kwotę? Jak to w ogóle działa? Właśnie to pokażę Wam w dzisiejszym odcinku na przykładzie smartwatcha od Manty, a konkretnie Manta Golden Star. W pudełku dostajemy zegarek, kabelek do ładowania i jakieś papierki, czyli wszystko to, co nam jest potrzebne. W moim odczuciu zegarek jest wykonany solidnie, pasek jest zrobiony z naturalnej skóry i ma naprawdę ładny kolor. Jeśli komuś nie siądzie, to luz można go bardzo łatwo wymienić na inny. Koperta jest koloru złotego i to prawdziwego złotego, a nie jak często spotykam w internecie złoty, ale taki dziwny złoty, który z prawdziwym kolorem złotym ma mało wspólnego. Jakość wykonania jest na naprawdę dobrym poziomie, trochę się znęcałem nad tym zegarkiem i nawet nie zdążyłem go zarysować, co dobrze o nim świadczy. Przyglądając mu się dokładnie zobaczymy, że zegarek wyposażony jest tylko w jeden przycisk umieszczony tutaj z boku, który imituje pokrętło do ustawiania wskazówek, a pełni on dwie funkcje: wybudzenia zegarka i powrotu do głównego menu. Od spodu natomiast zobaczymy czujniki i dwa styki do ładowarki magnetycznej, którą podłączamy w ten sposób, żeby zegarek się ładował. Wyświetlacz, w jaki został wyposażony ten zegarek, daje radę. Jest okrągły, o rozdzielczości 360 na 360 pikseli. Jasność jest na dobrym poziomie i nawet w słoneczny dzień wszystko jest czytelne i nie trzeba się domyślać, czy zasłaniać zegarek, by sprawdzić, która jest godzina, czy odczytać jakieś powiadomienie. To co ważne w zegarkach poza wyglądem, to tak jak w przypadku ludzi, czyli wnętrze, a jest tutaj dość bogato. Żeby zacząć korzystać z tego zegarka, musimy pobrać aplikację na nasz telefon, która nazywa się Coolwear, a dostępna jest zarówno na iOS-a i na Androida i co ważne, aplikacja jak i sam zegarek są w 100% spolszczone. W apce możemy znaleźć kilka fajnych funkcji, zaczynając od głównej zakładki, gdzie mamy zbiór wszystkich niezbędnych parametrów, jak ilość kroków, tętno, dystans, natlenienie krwi czy nawet ciśnienie. Drugą zakładką natomiast są ćwiczenia, gdzie znajdziemy listę 15 różnych aktywności, od spacerów przez tenis po jogę. Te same ćwiczenia oczywiście znajdziemy bezpośrednio na zegarku i z jego poziomu będziemy mogli rozpocząć wybrany trening. Zmieniłem lekko scenerię, bo przyszła pora na trzecią zakładkę i moim zdaniem najfajniejszą, czyli taką, w której możemy zarządzać całym zegarkiem. Znajdziemy tam miejsce, w którym będziemy mogli wybrać tarcze, a jest ich naprawdę dużo i każdy będzie mógł wybrać sobie to, co mu się podoba. Kawałek niżej znajdziemy to, co mnie najbardziej interesuje, czyli alerty. Możemy tutaj ustawić sobie, z których apek chcemy mieć alerty na naszym zegarku, czyli to, dlaczego ja kupuję smartwatche. Poza tym znajdziemy tam jeszcze możliwość ustawienia alarmów, celi, czy przypomnień o ruchu, czy nawodnieniu. To były funkcje aplikacji, ale co w stanie jest zrobić ten zegarek i jakie on ma funkcje? Poza alertami czy włączeniem różnych treningów, zegarek mierzy kroki, monitoruje oddech, puls, natlenienie krwi, ciśnienie oraz sen. Jeśli chodzi o zgodność tych parametrów z rzeczywistością, to użyłem kilku medycznych urządzeń, m.in. takiego, żeby sprawdzić, czy wszystko na pewno jest ok. Wszystko jest zgodne poza ciśnieniem krwi. Tutaj zegarek pokazuje lekko wyższe ciśnienie niż jest w rzeczywistości, ale jest to spowodowane tym, że jest to pomiar cyfrowy, który służy do szybkiego orientacyjnego sprawdzenia, czy mamy niskie, czy wysokie ciśnienie i może trochę odbiegać od tego pokazywanego przez urządzenia medyczne. A reszta pomiarów jest zgodna, więc daje okejkę. Poza tym zegarek daje nam możliwość ustawiania celi i alarmów, sterowania muzyką, włączenia minutnika, stopera, czy sterowania migawką aparatu poprzez potrząśnięcie ręką, co jest naprawdę fajne, jak chcemy zrobić fotkę, kiedy telefon stoi na statywie. Wracając na chwilę do tematu powiadomień na tym zegarku, bo wiem, że dla niektórych może być to ważne, to ten smartwatch nie ma głośnika, więc w chwili, kiedy ktoś do nas dzwoni, to niestety nie możemy odebrać tego połączenia, a jedyne co możemy zrobić, to je odrzucić. Jeśli chodzi o resztę powiadomień, to nie mam absolutnie im nic do zarzucenia. Są czytelne, wszystko co powinno być widać jest widać, dochodzą szybko i na pewno ich nie przeoczymy, bo wibracja jest naprawdę bardzo dobrze wyczuwalna. Zapytacie się pewnie, ale jak z jego działaniem? Czy coś się zawiesza? Czy coś tnie? Czy działa? Czy nie działa? Albo i się nie zapytacie, ale ja i tak Wam powiem. Spędziłem z nim kilka dobrych dni. Wszystko ładnie działało, nic się nie zacinało. Ja chciałem, żeby zmierzył mi tętno, to mierzył. Chciałem, żeby sprawdził, jakie mam natlenienie krwi. Też robił to bez żadnego problemu. Same menu również się nie zacina, a ekran wyświetla płynny obraz. Jedynie do czego mogę się przyczepić, to trochę długi czas wybudzania wyświetlacza, ale to tylko tyle. Jak na zegarek za 250 zł działa naprawdę bardzo dobrze. Z takich bardziej technicznych rzeczy to zegarek ma klasę szczelności na poziomie IP66.
Bateria, jaka w nim jest zainstalowana, to akumulator o pojemności 200 mAh, co starczy spokojnie na około 7 dni ciągłej pracy, a zasięg Bluetootha to około 10 metrów, a sam zegarek nie jest wyposażony ani w GPS-a, ani w NFC. Podsumowując, jest to naprawdę bardzo fajny zegarek za około 250 zł. Ma wszystko to, co jest potrzebne, czyli mierzenie pulsu, mierzenie kroków, tryby sportowe, mierzenie natlenienia krwi, alarmy, kontrolowanie snu, co tylko chcemy i te powiadomienia, czyli coś, dlaczego ja kupuję smartwatche, czyli powiadomienia są fajne, czytelne i wszystko, co chcemy jest widać. Działa też płynnie, więc myślę, że jest to fajną opcją dla osób, które chcą kupić jakiś smartwatch za około 250 zł, czy tam do 300 zł, do 200 zł. Poszukajcie tego, rozważcie, poczytajcie, popatrzcie, może ten akurat zegarek Wam się spodoba i mówiąc szczerze, jak ja bym miał kupować jakiś smartwatch do 250 zł, to mocno bym rozważył ten, bo po prostu mi się podoba. No powiedzcie sami, no wygląda ładnie na ręce, no wygląda prima sort. No mi się przynajmniej podoba. No ale to tyle. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał równie jak z wyglądu ten zegarek mi. No i co? Zapraszam do kolejnych odcinków. Dajcie znać, jakie Wy macie zegarki albo jaki chcecie kupić. A ja teraz niczym nie wiem kto odlatuję stąd i cześć Wam, pa, nara, yo.